Cześć, nazywam się Aleksandra Bartelik. Jestem Twitter ambasadorem EARA w Polsce. I dziś w ramach akcji Get on Board połączę się z dr Karoliną Noworytą, która podzieli się z nami informacjami i o tym, jak w Polsce mówimy o przejrzystości badań nad zwierzętach. I możecie też w trakcie zadawać pytania. Na dole po prawej stronie jest ikonka czatu, także zapraszamy. Teraz połączę się z doktor Noworytą. Także moment, proszę. Ta akcja BOARD jest pierwszą taką globalną akcją zorganizowaną przez EARA i będziemy właśnie mówić taką na rzecz otwartości i rozmów na temat badań na zwierzętach. Widzę, że już połączyliśmy się z Karoliną. Dzień dobry, miło mi Cię zobaczyć. Karolina Noworyta zajmuje się, tak, słychać, zajmuje się badaniami behawioralnymi i podzieli się dzisiaj z nami, myślę, trochę informacjami na temat transparentności w badaniach na zwierzętach. Witaj, Karolina. Dzień dobry, witam wszystkich. Nie wiem, ile nas jest, ale witam. Cześć, miło Cię widzieć po raz kolejny już. Chciałam się dowiedzieć właśnie, jak Ty, jak w Twojej instytucji wypowiadacie się na temat wykorzystywania zwierząt w badaniach naukowych. Więc w naszym instytucie prowadzimy stronę, chyba mi się, przepraszam, kamera trzęsie, już postaram się nie ten. W naszym instytucie prowadzimy stronę internetową, na której zamieszczamy wszystkie informacje o prowadzonych przez nas badaniach, o tym, jakie są aktualne projekty prowadzone. Dodatkowo prowadzimy jeszcze fanpage Instytutu na Facebooku, a niektóre pracownie czy laby prowadzą też swoje własne fanpage, na których opowiadają o swoich badaniach i można też bezpośrednio zapytać się osób, które robią konkretne projekty o różne rzeczy na ten temat. A to już też trochę wynika z tej Twojej pierwszej odpowiedzi. Czy możesz podać przykłady właśnie tej komunikacji w Twojej instytucji, może Twoje własne, z Twoich własnych doświadczeń? A tak, w sumie, przepraszam, powiedziałam tylko o stronach internetowych, a tak naprawdę to jeszcze organizujemy wydarzenia popularyzujące naukę i jest ich całkiem sporo, chociaż przyznam, że pandemia teraz to trochę ograniczyła. No i czasem udzielamy też wywiadów w lokalnych mediach, a z takich wydarzeń, no to może powiem o tym, co wydarzyło się ostatnio, bo w tą sobotę zorganizowaliśmy statek neurobiologiczny. To było wydarzenie, które pozwoliło na to, żeby mieszkańcy, w którym celem było to, żeby mieszkańcy Krakowa i okolic mogli przyjść pod Wawel, wsiąść na statek i wysłuchać wykładów prowadzonych przez naukowców i w takiej bardzo nieformalnej atmosferze porozmawiać z nimi, co myślę, że jest świetne, dlatego, bo wiadomo, że na uczelniach czy za katedrą czasem zastanawiamy się, czy zadać jakieś pytanie. No a taka nieformalna atmosfera sprzyja takim bardziej otwartym rozmowom właśnie na temat. I na pewno jest przyjemnie. Tak. Także to na pewno. A powiedz mi, jakie Twoim zdaniem są korzyści z mówienia o badaniach, dzielenia się tym publicznie? Mam nadzieję, że społeczeństwo się przekona, że te badania są ważne i konieczne, ale prowadzone w taki sposób, że są one prowadzone z wielką uwagą i dbałością o los zwierząt i o to, jak one się czują. Że te badania to nie jest to, co było prowadzone wieki temu, o czym możemy przeczytać w jakichś strasznych książkach, tylko że naprawdę to są, zwracamy uwagę na to, jaki jest los zwierząt i żeby one się czuły dobrze i żeby było z nimi wszystko w porządku. I mam nadzieję, że takie otwarte mówienie o tych badaniach zwiększy też świadomość ludzi i zaufanie w stosunku do naukowców. Do tego, że nie jesteśmy po prostu zamkniętą grupą ludzi, którzy nie chcą się dzielić swoją wiedzą.
No tak, to na pewno. A jakie są wyzwania w takim razie w mówieniu o takich o badaniach na zwierzętach? Z czym to się wiąże? Myślę, że pierwsza rzecz, która mi się nasuwa, to to, że teraz żyjemy w takim świecie, gdzie wszyscy mamy nadmiar informacji i ludzie z reguły chcą znać konkretne odpowiedzi na swoje pytania i chcą wiedzieć, a niekoniecznie chcą zrozumieć. A my, naukowcy, mamy tendencję do tego, żeby tłumaczyć i opowiadać, jak zrozumieć jakiś proces, bo sami staramy się je zrozumieć. Więc to jest dużym wyzwaniem, żeby przekazać tą rzetelną wiedzę w sposób szybki i klarowny. I myślę, że też takim dużym problemem jest to, że żyjemy teraz w takim świecie, który jest przez niektórych psychologów nazywany światem postprawdy, czyli światem, gdzie nie liczy się do końca to, co jest prawdą, tylko kto to powiedział. Więc i związany z tym no, lekki kryzys autorytetów, bo tak naprawdę jak pokazała pandemia i te badania, które były prowadzone wokół pandemii odnośnie rzetelności i reakcji społeczeństwa, okazuje się, że my Polacy bardziej wierzymy naszej rodzinie niż osobom, które są zaangażowane ze świata medycznego, jeżeli chodzi o takie informacje co do wiedzy medycznej odnośnie pandemii. I podobny problem jest w nauce, że łatwiej wierzymy gwiazdom, takim jak na przykład Edyta Górniak czy Magda Gessler, niż naukowcom z wieloletnim doświadczeniem. Więc myślę, że to jest duży problem. No i trzeci problem, ale to myślę, że dość intuicyjne jest hejt i taka nienawiść w stosunku słowna od osób, które nie do końca zgadzają się z tym, co robimy. No niestety. A powiedz mi jeszcze, jak myślisz, dlaczego wspieranie akcji BART jest takie ważne? Myślę, że to jest ważne dokładnie z tej samej perspektywy, z której ważne, dlatego, bo ważne jest też promowanie i z tego samego powodu, dla którego ważne jest promowanie badań i opowiadania o badaniach na zwierzętach, bo ważne jest też, żeby była jakaś inicjatywa, która dzięki której ludzie, którzy nie są związani z nauką, będą mogli się w jasny i klarowny sposób dowiedzieć czegoś na temat tych badań i zrozumieć po co i dlaczego i skąd mogą się dowiedzieć więcej. No tak, tak. A tu mam jeszcze do Ciebie jedno właśnie pytanie, to przeczytam. Czy Instytut planuje kolejne akcje lub wydarzenia dotyczące poszerzenia wiedzy na temat badań z udziałem zwierząt? Tak, w zasadzie cały czas coś z tego, co słyszę wśród znajomych i tak jak rozmawiamy, cały czas coś planujemy. Na pewno co roku organizujemy Festiwal Nauki. I to też jest ciekawe, ostatnim razem w trakcie Festiwalu Nauki można było przyjść i nie tylko wysłuchać wykładów u nas w instytucie, ale też odwiedzić laboratoria, więc dla takich osób, które są ciekawe odnośnie doświadczeń i jak one wyglądają, no to myślę, że to jest bardzo interesujące i można się z tego dużo dowiedzieć. A planujemy jeszcze, ja i wraz z pracownią planujemy teraz zacząć taki cykl spotkań, który się nazywa Krakowska Kawiarenka Neurobiologiczna i to będzie co miesiąc jedno spotkanie w też trochę nieformalnej atmosferze, bo w jednej z krakowskich kawiarni będzie spotkanie z jednym naukowcem i będzie można mu zadać pytania odnośnie prowadzonych badań i tego, jak to wszystko działa i jak funkcjonuje. Tak, to bardzo, bardzo ciekawie i atrakcyjnie to brzmi, także bardzo Ci dziękuję, Tak, zapraszam do Krakowa. dziękuję bardzo. Myślę, że dużo ludzi bardzo chętnie skorzysta. Również zapraszam bardzo serdecznie. Bardzo Ci, Karolina, dziękuję za rozmowę, za to, że podzieliłaś się z nami wszystkimi swoją wiedzą, swoimi informacjami. Bardzo miło było mi spotkać. No i myślę, że do zobaczenia w przyszłości. Do zobaczenia w Krakowie. Do zobaczenia w Krakowie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. No i do zobaczenia. Do zobaczenia.